Nie mam pewności, czy zapraszanie Was na długo wyczekiwaną retrospekcję będzie pasowało, bo tym razem poględzę o sprzęciorze, który jeszcze niektórzy z Was używają. Opowieść tego filmu zacznę od momentu, kiedy już mistrz branży rozrywki elektronicznej, mogący poszczycić się przynajmniej 2 laurami za najlepiej sprzedające się konsole na świecie, decyduje się po raz trzeci powtórzyć sprawdzający się jak do tej pory plan, który zakładał, że konsola marzeń całego świata zawiera jednocześnie coś innowacyjnego, najlepszego w swoich czasach i użytecznego nawet dla niegrających osób, jakimi bywają rodzice kupujący tego typu zabawki dla swoich pociech. I tak w przypadku Sharaka, który wprowadzał bogatą w tekstury i bardziej rozbudowaną trójwymiarową grafikę, była to funkcja odtwarzacza płyt audio CD, przez co jego pierwsze edycje podobno nadal są doceniane przez budżetowych audiofili, natomiast PS2 oprócz lepszej i już stabilnej grafiki czy mocniejszego autorskiego procesora ochrzczonego mianem silnika emocji, popłynęło właściwie na sławie pojemniejszego nośnika, jakim była wtedy płyta DVD, bo możliwość odtwarzania jej w sumie pierwotnej wersji sprawiała, że na konsoli można było nie tylko grać czy słuchać muzyki, ale też obejrzeć swój ulubiony film w lepszej od VHS-u jakości. Kolejna odsłona grostacji, pewnie podobnie jak poprzednia względem Sharaka, musiała mieć przypakowaną grafikę, więcej pamięci, mocniejszy, opracowany na potrzeby urządzenia procesor, czy też, aby przypadkiem nie zostać w tyle z trendami, bezprzewodowe pady, natomiast napęd Blu-ray prawdopodobnie miał być tym elementem, który przyciągnie nie tylko graczy, bo oprócz ułatwienia życia twórcom gier, którzy już nie musieli pakować kilku płyt DVD do pudełka, konsola pozwalała też na odtwarzanie filmów zapisanych w standardzie Full HD. Być może przestarzałe już karty pamięci planowano zastąpić ogólnodostępnymi formatami, ale ostatecznie rolę do przechowywania tzw. save'ów przejął wbudowany dysk twardy, natomiast obecne na obudowie sloty do kart ostatecznie przydały się do zgrywania zdjęć czy filmów na dysk konsoli, by przypomnieć sobie o nich na przykład podczas imieninowej wizyty cioci, jak już przewijały się napisy końcowe filmu, na przykład z wesela. No i żeby każdy wiedział, że konsola firmy Sony jest jedyna w swoim rodzaju i nie da się jej pomylić z żadną inną, kazano projektantom stworzyć oryginalną, a przy tym majestatyczną bryłę, lecz chyba ci mieli polot mizerny, bo jakby nie patrzeć, konsola emanuje majestatem cysterny. W planach było też m.in. dodatkowe wyjście HDMI czy ekstra porty sieciowe, ale nie zdziwi mnie, jeśli zapędy Kena utemperowali księgowi, bo się okazało, że zaprezentowana na pamiętnym wydarzeniu, mrożąca już wtedy krew w żyłach cena, to było na takie luksusy zdecydowanie za mało. Można sobie wyobrażać, że misterny plan z taką, a nawet wyższą ceną i tak by się powiódł, gdyby nie jakieś tam dzieciaki z Redmond, tylko że oprócz zgrzytu cenowego problemów i wyzwań z konsolą było znacznie więcej, chociażby z tym, że w ówczesnych czasach programiści gier jeszcze przyzwyczajeni byli do tworzenia praktycznie jednowątkowych programów, czyli takich na jedno lub góra dwurdzeniowe procesory, podczas gdy dzieło życia Kena i zatrudnionych przez niego inżynierów, jakim był procesor Cell, miał takich specjalizowanych rdzeni znacznie więcej, co sprawiało, że przy umiejętnym wykorzystaniu wszystkich konsola być może całą konkurencję wymiatała, ale po zaaplikowaniu wprost dobrze hulającego na X-klocu jednowątkowego kodu niestety z flaczałą purchawą się stawała. Ale, żeby nie było, potencjał procesora został doceniony, tylko że nie przez twórców gier czy graczy, ale specjalistów, dla których tani i tak mocny komputer, na którym dało się odpalić Linuxa, okazał się być dobrym materiałem do klastrów obliczeniowych.
Pomijając wątki, o których obszerne filmy nakręciło już sporo osób oraz mocno zagęszczając długą i krętą historię tej konsoli, powiem, że w końcu w bólu i mękach deweloperzy gier nauczyli się ujarzmiać tego potworka, a ekskluzywne tytuły takie jak Uncharted, The Last of Us czy też Little Big Planet w końcu zmieniły tragiczny bieg historii tej konsoli na umiarkowany sukces. Muszę jednak wspomnieć też, że początki PS3, jak i jej głównego konkurenta okazały się być gorzkie dla konsumentów, a to za sprawą, jak się okazało po czasie, jeszcze nie do końca dojrzałej technologii produkcji układów, w których z założenia tańsze od złotych drucików kulkowe łączniki krzemowej struktury z resztą konstrukcji okazały się nieodporne na długotrwały stres termiczny wywołany zwykłym użytkowaniem tych urządzeń. Może jeszcze poopowiadam o tym podczas zwiedzania wnętrz, a teraz przejdę do prezentacji zebranych na potrzeby filmu bohaterów i zacznę od pierwszego w Europie modelu, w którym jeszcze dbano o kompatybilność wsteczną z poprzednimi modelami konsoli, a zwłaszcza z PS2, a wersję tą można rozpoznać po brudzącej i rysującej się nawet od samego patrzenia obudowie z dotykowymi przyciskami zasilania i wysunięcia napędu, czy błyszczącą niczym lustro listwą będącą też maskownicą slotu napędu, 4 portami USB, nad którymi pod klapką schowane zostały też sloty czytników kart. Tył oprócz przyłącza zasilania i włącznika zawiera też gniazda pozwalające podpiąć sprzęcior do przewodowego internetu, telewizora zarówno cyfrowego, jak i jeszcze analogowego, czy też na przykład systemu kina domowego poprzez światłowód. Jest jeszcze normalnie zaślepiona odpowiednią klapką kieszeń na dysk twardy i myślę, że warto go zestawić z nieco nowszym, który na pierwszy rzut oka może wydawać się bardzo podobny, jednakże oprócz zmatowionej listwy czy już białego napisu na pokrywie, na próżno w nim szukać wbudowanych czytników kart czy 4 gniazd USB, natomiast te z tyłu obudowy zostały rozmieszczone zupełnie inaczej. Szukanie oszczędności i być może wzięcie sobie uwag od użytkowników do serca sprawiły, że po jakimś czasie światło dzienne ujrzała najprzyjemniejsza dla oka, przynajmniej moim zdaniem, ale przede wszystkim bardziej praktyczna w eksploatacji wersja Slim tej konstrukcji, gdzie dotykowe przyciski zostały zastąpione takimi bardziej fizycznymi, a z innych zauważalnych z zewnątrz zmian mogę jeszcze wspomnieć o inaczej rozwiązanej komorze na dysk twardy, czy pozbawione włącznika i odchudzone gniazdo zasilania do tak zwanej 8. Całkiem przypadkiem trafił też do mnie przeorany przez kogoś brzydal, będący prawdopodobnie ostatnią wersją tej konsoli, nazywaną też przez niektórych edycją Tesco, podobno ze względu na sposób dostępu do napędu, który w sumie jako jedyny daje możliwość wyjęcia płyty bez podpinania konsoli do zasilania. Wspomnę jeszcze, że w standardowym wyposażeniu były dołączane do nich takie pady, ale z racji, że paleta akcesoriów i kontrolerów, w tym dedykowanych konkretnym grom, jest tak bogata, że zdecydowałem się tematowi temu poświęcić osobny odcinek, a w tym skupię się na przedstawionych już konsolach, bo z jednej strony sam jestem ciekaw, jakie te kotki mają środki, ale z drugiej tak zwane faciory, czyli pierwsza przeze mnie pokazana, jak i druga, którą zakupiłem jako sprawną, mają teraz dokładnie ten sam wizualny problem. I o ile w przypadku pierwszej historia jej usterki jest dla mnie totalną niewiadomą, to w przypadku drugiej widziałem, jak odcięło ją w momencie, kiedy dużo działo się w grze The Last of Us i o ile za pierwszym razem wystarczyło konsolę włączyć ponownie, to po drugim odcięciu, czując, że konsoli przyda się przegląd, po prostu przesiadłem się na następczynię, do której też nabyłem tę grę, a bohatera odcinka przez ponad pół roku
nie zaczepiałem. Jednakże, jak widać, drugie odcięcie było tym ostatnim, więc ciekawi mnie, co ustalę podczas przeglądu, a może nawet uda mi się wskrzesić choć jedną z nich? Choć uczciwie nie wykluczam, że z racji, iż po raz pierwszy dotknę się tej konstrukcji, mogę przy okazji dać wam sporo rozrywki, wpadając w bagno większe, dlatego też zapraszam was do kolejnego rozdziału tego filmu, w którym pokażę, co kryje wnętrze. Na początku miałem w planach pokaz każdej konsoli z osobna, ale nie chciało mi się 2 razy ględzić o tym, że pod zaślepką normalnie przykrytą plombą jest wymagająca torksa śruba, po wykręceniu której i zdjęciu rysującej się od samego patrzenia osłony można już odłożyć torksowy śrubokręt na rzecz tradycyjnego krzyżaka, którym trzeba wykręcić wszystkie zaznaczone strzałeczkami wkręty, po czym w zależności od stopnia przeorania przez poprzednich amatorów zwiedzania wnętrz z niewielką pomocą plastikowego podważacza lub też jego braku, niczym kufer pełen skarbów, podnieść od tyłu górną część skorupy, by przekonać się, że w pierwszych wersjach tej konsoli wykonawcy nie żałowali zarówno aluminium, jak i stali, a pomijając widoczne już z zewnątrz czytniki, można po kilku odkręconych śrubach i rozpiętych złączach przekonać się, że jednak wcześniej znacznie więcej rzeczy było na wypasie, chociażby zespół bezprzewodowej komunikacji, czy po wyjęciu zasilacza piękne niczym babciny Prodzisz 12V przyłącze do płyty głównej, zastąpione w następnych generacjach czymś, co przypomina amerykański wtyk sieciowy. Pomijając walkę z wszędobylskim i lekko tłustym kurzem oraz wzbudzającymi lekką konsternację śladami korozji na ekranach czy śladami zalania tu i ówdzie w przypadku drugiej, teoretycznie wyczyszczonej przez sprzedawcę konstrukcji, mogłem po odpięciu napędu i przebrnięciu przez kolejną porcję odsłoniętych łbów śrub czy kolejnych skrywających się w zakamarkach kłaków powolutku brnąć do celów, jakim były płyty główne, choć drogi do nich nie były identyczne, chociażby dlatego, że systemy chłodzenia są inne, bo ten w starszych wersjach jest bardziej zintegrowany z ekranem, natomiast w nowszych już z obudową konsoli. Brnąc przez kolejne śruby, klampy i łamiąc opór pasty, która w starszej edycji zdecydowanie już nie spełnia swojej roli, można dotrzeć do celu, by podziwiać w pełnej okazałości uroki zmian, które w odniesieniu do obu konstrukcji można opisać zarówno jako progres, jak i regres. Pierwsze, niedostępne w Europie edycje miały ekstra dodatek w postaci dobrze znanego z poprzedniej edycji procesora, który zapewniał pełną sprzętową zgodność dla odpalanych gier z poprzedniej generacji tejże konsoli, lecz w europejskiej edycji zastąpiono go układem, który sprzętowo realizował to, czego reszta komponentów, a zwłaszcza RSX, nie był w stanie zaemulować, a w kolejnych edycjach konstruktorzy tę kwestię totalnie olali i z sprzętowych dodatków zrezygnowali. Sama architektura bohatera jest bardzo podobna do tego, co stworzył konkurent z Redmond, bo w centralnej części konstrukcji można znaleźć układy będące jej sercem i mózgiem, czyli układ generujący to, co wyświetlane jest na ekranie bądź słyszane w głośnikach, oraz otoczony układami pamięci procesor Cell, który prawdopodobnie poprzez mostek komunikuje się z pozostałymi komponentami odpowiedzialnymi za komunikację z siecią przewodową, Wi-Fi, padami, nośnikami danych, a nad całością, podobnie jak w produkowanych od lat PC-towych płytach głównych, czuwa monitorujący mnóstwo parametrów mikrokontroler nazwany przez producenta Sysconem. Ważną częścią konstrukcji jest też jej zasilanie, a z racji, że niewiele komponentów wymaga dawanych przez zasilacz 5 czy 12 V, to odpowiednie napięcia dla konkretnych komponentów dostarczają niekiedy spięte równolegle przetwornice impulsowe. Jak wspomniałem już wcześniej, najczęstszym problemem tej edycji, ale też i konsol konkurencji, były niezbyt dokładnie sprawdzone w ekstremalnych warunkach zmiany konstrukcyjne, których konsekwencją, zwłaszcza w przypadku układów generujących grafikę, była degradacja kulkowych połączeń między płytką krzemową i podstawką.
Nie był to jednak jedyny problem tej konstrukcji, bo w części przypadków awarii swój udział mają też dość specyficzne kondensatory, które nie tylko w konsolach, ale też i niektórych laptopach z biegiem czasu się degradowały i to przez nie przetwornice impulsowe stabilnego napięcia wyjściowego nie dawały. Aby dowiedzieć się, z jakiego rodzaju awarią mamy do czynienia, można oczywiście podpiąć oscyloskop w linię zasilania, ale też można się tego dowiedzieć bez męczenia konstrukcji, bo wspomniany wcześniej Syscon tego typu informacje jest w stanie wykryć i zapisać w swoim logu w postaci odpowiedniego kodu błędu. Do zrobienia tego potrzebny będzie komputer z odpowiednim, bo pracującym też w 3V standardzie TTL-ów portem szeregowym, który na szczęście można znaleźć w postaci takiego dongla. Miejsca, w które mają zostać podpięte jego przewody, zależy od modelu płyty głównej, a wszystkie informacje na ten temat bez problemu można znaleźć na stronie PS3 Wiki, choć osobiście polecam tak wykonać te połączenia, aby była możliwość ich rozpięcia i zamiany linii nadawczej z odbiorczą, bo jak się później przekonałem, opisy na wspomnianej stronie czasami są przygotowane z perspektywy portu w komputerze, a czasami Sysconu i w tym drugim przypadku przewody danych trzeba podpiąć odwrotnie. W każdym razie po zestawieniu połączenia trzeba złożyć konsolę na tyle, aby dało się podać do niej zasilanie w trybie czuwania, a na komputerze odpalić dostępną w sieci aplikację, wybrać w niej odpowiedni port komunikacyjny i spróbować połączyć się z Sysconem, jak nie za pierwszym, to za drugim razem, a w przypadku braku rezultatu spróbować zamienić połączenia przewodów danych, o których wspominałem wcześniej. Pewnie większość z zainteresowanych wie, jaką magię tutaj odprawiam, więc powiem tylko, że pokazana komenda rlog-get pozwala dostać się do logu błędów, tylko że jednorazowo jest w stanie przeczytać tylko jedną jego linijkę, więc muszę ową komendę wywołać wiele razy, pamiętając, że numeracja linii zaczyna się od zera, a te numery podajemy w systemie szesnastkowym. Dla nas istotne są informacje zawarte w tej części magicznego ciągu danych, którymi konsola odpowiada, i z tego co widzę, zarówno w jednej, jak i drugiej konsoli pojawiają się takie kody, które według skarbnicy zdobycznej wiedzy specjalistów oznaczają, że procesor bądź układ graficzny nie dostają prawidłowego zasilania, więc mamy szansę, że zawiodły wspomniane już nektokiny, a konsoli pomoże ich wymiana. Ale zanim do tego przejdę, zajmę się jeszcze jednym z problemów, a nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że jest to wada konstrukcyjna, przez którą te konsole ulegają i będą ulegać awarii po pewnym czasie, nawet jak ich właściciele będą regularnie zmieniać pastę pod radiatorem, a sam system chłodzenia odkurzać i na połysk pucować, bo konstruktorzy najważniejszych układów wymyślili, że będą przyklejać na nie tak zwane IHS-y, pod którymi podobnie wysychającą pastę zdecydowali się aplikować. Także, aby uzyskać poprawę w tej kwestii i przedłużyć żywot zwłaszcza pierwszych wersji konsol, które grzeją się niczym farelki z lat 80., niestety trzeba te blaszki zdjąć, co może nie być prostą sprawą, o czym przekonałem się próbując użyć nitki dentystycznej, która przy RSX-ie niby coś tam na początku dawała, ale i takiej wynikowa skuteczność praktycznie zerowa się okazała. Streszczając tę przygodę powiem, że w przypadku układu graficznego obiecujące rezultaty dało użycie żyletki włożonej pod jeden z rogów między blaszkę a układ pamięci, aby następnie po uprzednim ogrzaniu IHS-a umieścić między nim a żyletką stalowy klin, który następnie z pomocą odwróconych kombinerek delikatnie wcisnąć w tę szczelinę. Z procesorem Cell już tak łatwo nie będzie, a nawet rzekłbym, że jest on niczym o kilka poziomów potężniejszy boss do pokonania i każdego, kto zdecyduje się go, że tak powiem, oskalpować, zdecydowanie ostrzegam, że jest to ekstremalnie niebezpieczny zabieg, który przed właściwym etapem sugeruje najpierw na konsolowym złomie przetrenować.
Problem polega na tym, że IHS jest przyklejony cienką warstwą upierdliwego silikonowego kleju bezpośrednio do podstawki, która jest de facto płytką drukowaną nafaszerowaną tak cienkimi i delikatnymi ścieżkami, że nawet mały błąd przy operowaniu ostrzem w tym miejscu może zakończyć się nienaprawialnymi w amatorskich warunkach konsekwencjami. To, że po przycięciu kawałka żyletki, zamocowaniu jej na uchwycie, a następnie włożeniu w spoinę i wykonaniu z większym niż się spodziewałem wysiłkiem kilku ruchów w taki sposób, jak to zrobiłem, zakończyło się przy moim pierwszym razie tylko urwanym kondensatorem, wcale nie oznacza, że metoda ta jest godna naśladowania, o czym przekonałem się przy drugiej konsoli, w przypadku której wyraźnie czułem, że silikon jakimś cudem pod ostrzem żyletki tylko delikatnie się uginał, ale ta za bardzo nie chciała się w spoinę jakkolwiek wbijać, więc czując, że mogę polec z potencjalnie cenną konstrukcją, zrezygnowałem z dalszego parcia na ten zabieg. Tak czy inaczej, komentując wszystkie przypadki zdjęcia IHS-a, mogę tylko powiedzieć, że zaaplikowana pasta lub inna substancja niestety już straciła swoje właściwości, ale teraz wrócę do nektokinów, które jakoś trzeba wymontować, by w ich miejsce nowe kondensatory wlutować. Nawet podkręcony hoter wsparty tak zwaną łopatą nie dają sobie z nimi rady, bo płyta jest tak zbudowana, że ekstremalnie szybko odprowadza ciepło, więc zamiast tymi narzędziami ją katować, wielu doświadczonych w tym temacie poleca brutalne wyrwanie ich kombinerkami, wycinanie skalpelem lub innym nożem, a ja chcąc zaeksperymentować sprawdziłem, czy nie da się ich bezstresowo wydłuto. Twoje zmartwienia są coraz mniejsze, niczym rezystory SMD. No dobra, to nie jest jeszcze tragedia, bo oczywiście większą byłoby zaoranie sela, a w tym przypadku ścięło trochę kondensatorów, rezystorów i jak się później okazało, w repertuarze znalazła się też cewka czy dwa inne rezystory o ściśle tajnej wartości. Do tego, aby oczywiście nie było za prosto, na karcie z mikroskopu jakimś cudem znikły nagrania z pierwszych oględzin, prawdopodobnie dlatego, że jego zegar przestał trzymać swoje ustawienia po wyłączeniu zasilania, więc próbę odtworzenia, co gdzie wcześniej było, musiałem podjąć na podstawie nagrań z głównej kamery, bo oczywiście dostępny w sieci schemat nie obejmuje tego modelu. Z resztek pozbieranych elementów, które udało mi się pomierzyć, wynika, że najmniejsze kondensatorki mają 100 nanofaradów, te większe 1 mikro, natomiast niebieskie rezystorki 43 ohmy, ale ciężkim do przeskoczenia wyzwaniem okazała się lokalizacja cewki i wartości rezystorów z drugiej strony płytki drukowanej, których braku wcześniej nie zauważyłem, a co gorsza nie odnalazłem ich, dlatego też mimo, że zamówiłem nowe, jak się okazało trochę za małe kondensatory oraz idealne, choć wydawało mi się, że odrobinę za duże rezystory, to i tak, aby ruszyć dalej, musiałem się wesprzeć uszkodzonym dawcą. Jakby kogoś interesowało, rezystor bliżej nektokina ma tylko 10 ohmów, drugi około 22 kg. Te dwa przy układzie pamięci nie 43, a 200, natomiast cewka, jeśli wierzyć miernikowi i moim przeliczeniom, około 30 mikrohenrów, a zabiegi przeszczepienia dobrze robić jak najszybciej, jeśli używa się narzędzi, które trzeba ekstremalnie wysoko kręcić, by dały radę rozlutować bądź przylutować cokolwiek. Jeszcze na deser krótki akt sztuki druciarstwa na zmasakrowanym scalaku, który, jeśli go dobrze zdekodowałem, zawiera tylko 2 tranzystory z rezystorami na bazie i nareszcie mogę wrócić do wspólnego dla obu konsol obszaru, gdzie zostały pozostałości po nektokinach, by przy nieodzownym wsparciu szlifierki precyzyjnej przygotować miejsce na nowe tantalowe kondensatory, następnie albo za pomocą grubego grotu wspomaganego
napędzanego gorącym powietrzem, bądź łopatki, trzeba oczyścić nektokinowe pady z gruzu i nadmiaru cyny, przy okazji przeklinając klejącą się do miedzi plecionkę i pobielając nowe miejsca dla kondensatorów. To samo właściwie też zrobiłem z kondensatorami, co w sumie niewiele pomaga przy wlucie, bo dobrze odprowadzająca ciepło płyta szybko studzi spoinę, spajając z nią bardziej grot lutownicy niż wlutowywany kondensator. W takim przypadku oczywiście podgrzewacz bądź gorące powietrze twoim sprzymierzeńcem. Zapewne każdy z serwisantów ma swoje patenty, a ja troszkę z lenistwa przystałem na pomysł, by z jednej strony na miejsce jednego nektokina pakować 6 tantalówek o pojemności 470 mikrofaradów, natomiast z drugiej strony po oczyszczeniu i zaizolowaniu części padów masowych zrekonstruować przewodem wbudowane w nektokiny przejście dodatniego bieguna zasilania potrzebnego zarówno procesorowi, jak i układowi graficznemu, a także dodać ekstra 2-mikrofaradowe ceramiczne kondensatorki, które teoretycznie powinny lepiej wytłumiać wysokie częstotliwości i tym samym polepszyć jakość napięć wyjściowych przetwornic. Jeszcze szybkie sprawdzenie wizualnej kondycji, minimalistyczne złożenie, podpięcie do zasilania i jazda zakończona, jak widać. Co tym razem pojawiło się w logach Syskonu i co zadziało się dalej, zdecydowałem się wmontować do późniejszej części tego filmu, a teraz wstawiając przebitki czyszczenia na sucho obudowy ze względu na obecność gąbek, czy łatania sprawnego, lecz mocno przeoranego przez życie dawcy, by finalnie mieć choć jeden sprawny model, przejdę do eksploracji oraz próby przywrócenia sprawności kolejnego egzemplarza, jakim jest już wersja Slim tej konsoli. Choć zacząłem od dysku twardego, to i tak przeprawa przez skorupę zaczyna się od schowanych w nóżkach obudowy śrub z krzyżakowymi łbami, ale jak się dobrze przyjrzeć, to można odnaleźć też torksy wymagające narzędzia z otworem w środku końcówki. Tym razem wieko otworzyło się od przodu, a to, co mnie zaskoczyło, to stan wnętrza, które nie tylko wygląda lepiej niż na zewnątrz, bo gdyby było możliwe przesyłanie zapachu przez sieć, to w tym momencie poczulibyście ten charakterystyczny dla nowego sprzętu aromat. Moje podejrzenie jest takie, że ten egzemplarz uległ uszkodzeniu bardzo szybko po zakupie i przeleżał niewłączany kawał czasu, więc jego spa niestety nie uraczycie w tym filmie, ale i tak brnę dalej w głąb konstrukcji, bo jestem ciekaw, jak wygląda jego płyta główna, ale i tak najpierw czeka mnie garść śrub do odkręcenia, by zdemontować zasilacz, zerknąć na trzymający niemalże fabryczną kondycję wentylator, a po ogarnięciu, że konieczne było wyjęcie panelu z przyciskami, mogłem zdemontować napęd i po wykręceniu kolejnej garści śrub mogłem nareszcie wyjąć najważniejszą część konstrukcji, jaką jest obekranowana płyta główna, do której dostęp broniła kolejna garść mocno zakręconych śrub, 2 klampy, a także w pewnym sensie pasta termoprzewodząca, która, mimo że tego nie widać w nieco przyświetlonym kadrze, nie była sumiennie nałożona na całe IHS-y, ale przynajmniej tym razem była zdatna do użytku. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy na płycie, to brak nektokinu przy procesorze na rzecz kilku tantalówek oraz ceramicznych kondensatorów, a same przetwornice, zapewne z powodu już zmienionej i mniej prądożernej konstrukcji procesora oraz układu graficznego, też stały się bardziej kompaktowe. Wszystko inne, jakby nie patrzeć, też zostało poddane cięciom, miniaturyzacji i uproszczeniom, przez co niczym jak na dłoni widoczne są tory analogowego, jak i cyfrowego obrazu bądź dźwięku, czy komunikacji zarówno tej przewodowej, jak i Wi-Fi bądź bezprzewodowej dla padów. Tym razem z racji, że zarówno układ graficzny, jak i procesor zostały wykonane w nowszej i emitującej mniej ciepła technologii, daruję sobie pozbawienie ich blaszek, tym bardziej, że śmiałkowie, którzy tej sztuki próbowali, pobadali z prawdopodobnie mocniej przyklejonym RSX-em albo też słabiej przymocowanymi kośćmi pamięci, dość często tych prób żałowali. Być może do tego lepsze byłoby to narzędzie, ale ja już tego wątku z powodów finansowych nie drążę,
zdążyłem, tylko świeżą pastę od misia nałożyłem i płytę główną oraz część konsoli z powrotem w całość złożyłem, by skupić się na tym, co spowodowało, że konsoli w takim stanie tyle czasu przeleżeć się udało. Od razu powiem, że sprzęcior włącza się, da się nim też z poziomu pada sterować, a właściwym problemem jest napęd, z którego poziomu żadnej gry niestety nie da się załadować. Aby dowiedzieć się czegoś więcej, trzeba widoczne na obudowie śruby wykręcić, plus dwie trzymające mechanizm ładowania, ale z racji, że soczewki wyglądają w porządku, a ja nie mogłem wyciągnąć sensownych wniosków z mojej inwestygacji, zdecydowałem się złożyć na tyle napęd, aby dało się płytę załadować i jakkolwiek wnętrze w akcji obserwować. Co mnie zaintrygowało, to przy pierwszej próbie po włączeniu zasilania napęd zakręci płytą, natomiast podczas kolejnych już to się nie działo, co początkowo nakierowało mnie na sprawdzenie obwodu silnika napędu płyty, w którym nie znalazłem niczego niepokojącego, więc nie widząc innych możliwości, zdecydowałem się na karkołomną wymianę lasera. Co, jak widać, sprawiło, że tym razem grę załadować się udało. Jeszcze tylko wymiana wydrenowanej baterii podtrzymującej zegar, złożenie skorupy, sprawdzenie komunikacji bezprzewodowej i mogę powiedzieć, że udało się wrócić do życia konsoli z zewnątrz doświadczonej przez handlarzy złomu, a w środku niemalże nowej. Patrząc jednak z ekonomicznego punktu widzenia na cenę lasera oraz sprawnego sprzętu używanego, taki zabieg na tę chwilę nie ma sensu żadnego, ale przynajmniej mogłem pokazać wam wnętrze głowicy takiego napędu, której niebieski tor optyczny ma dodatkowe, niewystępujące we wcześniejszych napędach elementy. I pozostał jeszcze brzydal, który mimo zmasakrowanej urody przez nieudaną próbę rozebrania go przez poprzedniego właściciela, po włączeniu okazał się sprawny, więc poza zwiedzaniem wnętrza mogę co najwyżej zafundować sprzęciorowi spa, a z pomocą Torxa, używanego też przy poprzedniej konsoli oraz mniejszego śrubokręta krzyżakowego, mogłem przebić się przez skorupę, wykręcając jeszcze bardziej budżetowe wkręty, z których część też została schowana pod gumowymi nóżkami konstrukcji. Kierunek otwierania skorupy tym razem nie miał najmniejszego znaczenia, może poza tym, że trzeba było ją unieść, a samo wnętrze, zwłaszcza w porównaniu z pierwszymi modelami czy zewnętrzną częścią skorupy, okazało się zaskakująco czyste. Dalsza część przeprawy to wypięcie i wyjęcie napędu, następnie po wykręceniu śrub zrobienie tego samego z zasilaczem, aby po odsunięciu skrywanych pod nim kolejnych śrub móc je wykręcić i w pewnym stopniu, podobnie jak w przypadku poprzednio pokazanej konsoli, wyjąć zintegrowaną z chłodzeniem obekranowaną płytę główną, aby następnie dostać się do niej po uprzednim wykręceniu klampa czy śrub dostępnych od spodu ekranu. Już przed uwolnieniem płyty z jarzma podsechniętej pasty termoprzewodzącej da się zauważyć brak nektokinów, a druga strona zaskakuje pozbawionym blaszki, czy jak kto woli IHS-a układem graficznym, prawdopodobnie w ostatniej i najmniej prądożernej wersji, co też można domniemać po wielkości przetwornicy ją zasilającej. Szybki przelot przez jeszcze bardziej zintegrowaną architekturę, czyli grafikę z torem analogowym, jak i cyfrowym z wyjściem HDMI, procek z układami pamięci połączony też z mostkiem umożliwiającym komunikację konsoli z resztą ekosystemu czy załadowanie firmware'u, tym razem z kości flash typu BGA, kontroler napędu optycznego, układ odpowiedzialny za komunikację Ethernet, wszystko mający moduł radiowy, a z racji, że konsola bez problemów zadziałała bez dysku twardego, prawdopodobnie wspomniana już 16-gigowa pamięć flash jest w stanie przejąć w jakimś stopniu jego rolę.
Jeszcze tylko szybkie spojrzenie na drugą stronę płyty, gdzie tym razem umieszczono Syscona i zabieram się najpierw za wymianę pasty termoprzewodzącej, a przed przykręceniem już zamkniętej w ekranie płyty głównej do obudowy musiałem poddać skorupę tym razem czyszczeniu na mokro, zakończonym sesją z izopropanolem w celu wyciągnięcia wszędobylskiej wody z miejsc, w których ta mogłaby przyspieszyć korozję nie w pełni rozmontowanego mechanizmu klapy. Następnego dnia przykręcenie płyty, zasilacza, wpięcie napędu, sprawdzenie bohatera z przykładową grą, by wychwycić ewentualne wpadki i skorygować je przed właściwym zamknięciem skorupy. Wrócę teraz do przerwanego wcześniej wątku, by pokazać ostatnie wpisy z logu błędów Syscona nieintencjonalnie przedłutowanej przeze mnie rewizji, w którym pojawiła się nowa pozycja z kodem 3003 oznaczającym problem z torem zasilania procesora, choć niekoniecznie. Będąc ciekaw, jakie napięcie faktycznie do niego dochodzi, odpaliłem konsolę z podpiętym miernikiem, lecz widząc, że próba zakończyła się właściwie zerowym wynikiem, wpiąłem na jego miejsce oscyloskop i ponownie sprzęciora odpaliłem, lecz mimo kilku podejść żadnego, nawet krótkiego wahnięcia napięcia na tej linii nie dostrzegłem. Myśląc, że przeoczyłem coś podczas rekonstrukcji po rzeźbiarskiej katastrofie, miałem podejrzenie, że przetwornica nie dostaje na przykład sygnału do załączania i o ile do układu, który steruje tranzystorami po drugiej stronie płyty, takowy sygnał jednak dociera, to po analizie schematu z innego modelu dowiedziałem się, że elementy początkowo uznane przeze mnie za MOSFETy są bardziej złożonymi układami, które też taki sygnał powinny dostawać. Sprawdzenie ich jednak nie będzie proste, bo magiczny pin jest pod układem, a źródła sygnału nie namierzyłem na tej rewizji płyty, jednakże całkiem możliwe, że jedna z przelotek tuż przy nim jest tym, czego szukam, zwłaszcza, że między nią a bliźniaczą przy drugim układzie jest przejście adekwatne do schematu. Na szczęście przelotki te są też po drugiej stronie płyty, więc jedną z nich odsłoniłem, sondę oscyloskopu do niej przyłożyłem i konsolę włączyłem, a dostrzeżony wyraźny skok napięcia oznacza, że jednak ten sygnał też się pojawia. Zostało jeszcze sprawdzenie 5V linii zasilającej układy oraz sygnału PWM, który, jak się dość szybko okazało, dostarczany jest przez sąsiadujące przelotki obok tych załączających i po odpaleniu konsoli coś takiego się na tych liniach pojawia, co może nie wygląda jak rasowy przebieg, ale myślę, że pojawienie się takiego sygnału powinno podobny jak na RSX-ie przebieg napięcia na wyjściu przetwornicy wywołać. Podsumowując obserwacje, miałem podejrzenia, że coś może być nie tak z tranzystorami wykonawczymi badanych scalaków, tym bardziej, że pierwszy pomiar od strony wykonawczej wykazał zwarcie, ale chyba sam siebie sprankowałem, bo pomiary na ekranie wykonywałem, a później, żeby mieć lepsze ujęcia, zupełnie inne wyniki otrzymałem. Niemniej jednak moim zdaniem przetwornica może kwalifikować się do wymiany, ale zamiast części zamienne kupować, zdecydowałem się je od dawcy wylutować, co w amatorskich warunkach okazało się karkołomnym wyzwaniem, bo jak widać gorącego powietrza nie żałuje, topnik już się karmelizuje, a zarówno tranzystor, jak i kondensatory obok ani drgną. Dlatego też zaprosiłem na imprezę znanego z starszej widowni uczestnika, by podgrzać atmosferę tym razem z obu stron płyty i nawet przebicie 250 stopni przy laminacie od strony dyszy czy ponad 150 od ogrzewacza oczekiwanego efektu nie dały, a puchnące kondensatory od dalszej zabawy niestety mnie powstrzymały. Krótko mówiąc, dobre, pojemne i grzejące z precyzyjną temperaturą narzędzia to podstawa, więc dalsze prace wstrzymuję do momentu ogarnięcia ramki, by móc wstawić płytę na mocniejszy podgrzewacz i bez obawy o przebarwienia płyty móc procesy wlutu bądź rozlutu kontrolować. W przypadku drugiej konsoli log błędów nie pozostawia już cienia wątpliwości i można spróbować wygrzać RSX-a, by połączenia kulkowe się zregenerowały, ale nawet jeśli ten zabieg zakończy się sukcesem, to niestety nie będzie trwały.
Rozwiązaniem dającym nadzieję jest wymiana układu na sprawny, co w praktyce oznacza jego przeszczep z nowszego, sprawnego egzemplarza, lecz po tym zabiegu, nazywanym też Frankenstein modem, często utrata kompatybilności z PS2 niestety się zdarza. Ale ten dość ciekawy temat mam zamiar podchwycić w jednym z przyszłych odcinków, bo oprócz narzędzi do prawidłowego podgrzewania czeka mnie też jeszcze nabycie odpowiedniego sita do kulkowania. Także podsumowując aktualny stan moich zmagań, wskrzeszenie takiej konstrukcji nie zawsze jest zadaniem, któremu podoła typowy amator, więc szukając w sieci, że tak powiem, okazyjnych ofert, miejcie też baczenie na to, zwłaszcza, że cena sprawnych urządzeń w tej chwili jest na tyle niska, iż naprawiając uszkodzony egzemplarz, co najwyżej doświadczenie i satysfakcję można zyskać. A wracając do zdania z początku tego filmu, powiem, że jakość wydanych na tę konsolę gier nawet w dzisiejszych czasach broni się, mimo że mijają już czasy następcy bohatera odcinka, a przy ekranach topowych graczy na dobre zagościł PS5. Nie ukrywam, miałem ambitne plany oraz oczekiwania odnośnie treści tego filmu, a datę wypuszczenia musiałem mocno zrewidować, pominąć kwestie zasilaczy, napędów czy nakręconą o kontrolerach treść na razie wyciąć, by osobny odcinek na ich temat w przyszłości zmontować. Niestety w 2025 roku moje filmy będą albo krótsze, albo pojawiały się rzadziej, bo jestem, że tak powiem, w trakcie zakrętu w karierze zawodowej, co niestety już trochę ograniczyło wolny czas na pasje i zabawy filmowe. Mam nadzieję, że zamknięcie rozdziału trwającego kilkanaście lat i wdrożenie w nowe miejsce potrwa maksymalnie pół roku, po którym tchnę w kanał nową energię i zarówno ja sam, jak i wy będziecie w pozytywnym szoku. A ten film kończę tradycyjną już odezwą. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się.